Jak mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, po wielu trudach udało mi się przejechać pociągiem przez pustynię. Dziś wyruszamy na odkrywanie nowych miejsc i dalszych przygód. Sprawdzimy, co jeszcze Mauretania ma do zaoferowania, od fascynujących krajobrazów po brudne, zaśmiecone ulice. Czeka nas kolejna porcja niezapomnianych wrażeń. Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku z Mauretanii. Powiem Wam tak, wczoraj jak przyszedłem do hotelu, to były takie jaja. Naprawdę czułem się jak taki, wiecie, taki menel, który wchodzi do hotelu śmierdzący, chcą go jak najszybciej wyrzucić, żeby nie zasmrodził hotelu. I tak się wczoraj czułem, bo tak mnie potraktowali trochę. Ale całe szczęście, że mi dali później pokój. Całkiem fajne. Sprawa wygląda tak, pranie już zrobione, na szczęście wszystko czyste. Najgorsze jest to, że laptop nie działa. Laptop mi się zepsuł na pociągu, nie wiem co, nie da się go w ogóle włączyć, nic nie działa, kompletnie zero. Także muszę, jutro lecę do Tunezji, gdzieś iść do serwisu jakiegoś, może gdzieś znajdę w Tunis, w stolicy, serwis Apple, żeby mi sprawdzić, ile bo laptopa potrzebuję. Tak to wygląda. No i dobra, idę najpierw sprawdzić, czy jeśli przejdę przez ulicę, mogę się dostać na Saharę Zachodnią. Będzie troszkę nielegalne wejście na teren innego kraju. No ale to jest tutaj za ulicą. Tak totalnie, także będę próbował. Co do porządku w tym miejscu, w tym mieście, no to jest masakra. No ale to o tym chyba nie muszę mówić, bo to widać. Niestety te kraje niektóre tutaj tak mają, że to są jednym wielkim śmietniskiem. Śmietniskiem i gruzowiskiem. To i to naraz. Tutaj zaczyna się główna ulica. Parę budynków dalej Sahara Zachodnia. Zaraz sprawdzę na mapie, ile muszę przejść. Już widzę, że za ulicą też jest niezły śmietnik. Tak naprawdę idę też teraz zobaczyć, gdzie tu jest bankomat jakiś, bo muszę wypłacić pieniądze. Bo nie mam za bardzo jak stąd teraz wrócić, bo nie mam nic hajsu. Skończyły mi się wszystkie dolary, które miałem przeznaczone na Afrykę. I mam lekki kłopot. Ale spoko. Tutaj w Mauretanii normalnie mogę wypłacać pieniądze z bankomatu. Znaczy podobno mogę normalnie, jeszcze nie wypłacałem. Ale powiedzieli mi, że nie powinienem mieć z tym jakiegoś większego problemu. Jeśli ktoś z Was by się zastanawiał, na ile czasu warto przyjechać tutaj do Mauretanii, no to nie wiem. Ciężko powiedzieć. Każdy lubi inaczej zwiedzać i potrzebuje. Niektórzy lubią jechać od miejsca do miejsca, niektórzy lubią jechać do oazy, zatrzymać się tam 3 dni i nic nie robić, być odcięci od internetu, od świata. Inni jeszcze inaczej. Ja lubię aktywnie spędzać czas. Także dla mnie jeden dzień w oazie, żeby się wyciszyć, wystarczająco był. Kolejny dzień już chciałem jechać dalej. Ale nawet można było takie coś robić jak ja. Jeszcze szybciej. Ja ogólnie w Mauretanii będę około tygodnia. Tygodnia albo 6 dni. Przypuśćmy około tygodnia. I moim zdaniem to jest wystarczająco. Jak dla mnie. Cieszę się, że już jutro jadę dalej. Że lecę do Tunezji. Bo już więcej nie ma tu co być. I przede wszystkim też jak jeździcie tutaj, musicie wiedzieć o tym, że miasta to jest tragedia. Zwiedzajcie ładne miejsca. Pustynia, oazy i tak dalej. Bo w miastach syf, brud i nic więcej. No i dobra, zaczyna się lekki problem, bo nie ma pieniędzy w banku. Ciekawe, czy w kolejnym gdzieś znajdę. A jak nie znajdę, to będę w niezłej dupie, szczerze mówiąc. Kurde, 5. bank. Nigdzie nie ma pieniędzy. Nie wiem, to jest nie tak. Ktoś mi teraz wytłumaczył, gdzie mogę Cię spróbować. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle w tym odcinku, w dalszej części, opowiem Wam o pewnym procederze, który dzieje się w Mauretanii. Bo chodzi o kobiety, a dokładnie o dziewczynki też. Co tu się dzieje z tymi dziewczynkami. Zdecydowanie bardziej to było widoczne właśnie w stolicy. O, patrzcie, takim samochodem mi się normalnie jeździ. To pewnie jeszcze jako taksówka. No, chodzi o to, co oni robią z tymi dziewczynkami tutaj. Jak one później w przyszłości wyglądają. I co dla nich jest seksowne. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Ale chcę powiedzieć Wam, jak to wygląda, jak niszczone jest życie wielu tych dziewczynek właśnie przez to, do czego musi dojść w przyszłości. Dobra, kasa wypłacona.
Na szczęście się udało, w 5. banku dopiero. Teraz próbuję się dostać na pustynię. Dobrze ten budynek za mną wygląda. Mocny klimacik. Ja wam tak, w takie uliczki wszedłem, że ktoś, jakiś niedoświadczony podróżnik, by się 100 razy zastanowił, zanim tu wejdzie. Szok po prostu. Jak tu wygląda. Serio, jak się trochę więcej popodróżuje w tych krajach niektórych afrykańskich, to te Indie już później nie są takie straszne wcale. Niestety tak to jest. Strasznie tu wieje, także możecie też słyszeć wiatr. Co naprawdę smutne, że ten kraj to będą się zapamiętać jako jedno wielkie śmietnisko. Jeju. Jak ludzie mogą nie sprzątać takich rzeczy? Jak mogą w tym żyć? Tutaj dzieci w piłę grają normalnie. Po śmieciach ta piłka lata. Ale jaja teraz były. Podchodzi do mnie 2 ziomeczków i się pytałem, skąd jestem, czy z Ameryki. Ja mówię, nie, że nie z Ameryki, że z Polski. I tam wiecie, takim bardzo łamanym, bo oni po francusku zaczęli, ja mówię, że ja nie gadam po francusku. I się mnie pytają coś tam, ja mówię, że nie rozumiem, że po angielsku. I coś tam wydukali, że to niedobre miejsce, żebym sobie sam chodził i nagrywał tutaj. Że to nie, że to zła dzielnica na to. No ale śmieszne, że nawet miejscowi tak podeszli do mnie i mnie tak ostrzegają przed tym. Ale kurde, tam chyba nie wejdziesz na tą Saharę. I zobaczyć do portu, bo mi się czas kończy też. Ogólnie co do względów bezpieczeństwa, to I'm bloger, youtuber! To wiele stron odradza tu przyjazd do Mauretanii. Ale dla mnie ludzie mili. Najlepsze jest to, że mam teraz puszkę, którą chciałbym wyrzucić gdzieś. Nigdzie koszy nie ma. Tak naprawdę śmietnisko jest wszędzie dookoła. Ale nie wiem, idę z nią już od paru minut i się zastanawiam, co z nią zrobić. A jakbym tak naprawdę rzucił, to nic by to nie zmieniło. No ale to jest masakra. To jest właśnie takie podejście ludzi w takich krajach, że jeden śmietek nic nie zmieni, a tak naprawdę jak tak parę milionów osób pomyśli, to później w kraju wygląda właśnie tak jak tutaj. Patrzcie, tu elegancka, ekskluzywna restauracja, bo wczoraj byłem przed wejściem. Normalka. Ale mniejsza z tym. Dobra, teraz w ogóle chcę wam pokazać hotel, w którym się zatrzymałem. Hotel Delfin. Hotel naprawdę, który mogę śmiało polecić. Zapłaciłem za niego $70 chyba za... nie, 60. $60 dokładnie za noc. Ale fajne. Czyściutki. Restauracja, dobra, śniadanie w cenie, spoko. Super, już dzisiaj zjedzone oczywiście. Wczoraj powiem wam, że sobie musiałem dobry sen zjeść. I tak znakomicie spałem. Miałem takie fajne sny. Bardzo głęboki sen po tym jest. Elektrolity i witaminy. Obowiązek w podróży. Szczególnie jak jesteście w ciepłych krajach, elektrolity, nawodnienie dobre jest bardzo, bardzo ważne. No witaminy wiadomo. Odporność, te sprawy. Dobra, teraz to już sam wracam z takiej dzielnicy, że już wiem, dlaczego miałem tam nie nagrywać. Wszedłem już serio w takie slumsy, że aż tam to już nawet ja się bałem wyciągnąć telefon, że zaraz go stracę. I teraz doskonale rozumiem to, dlaczego ten chłopak mi powiedział, żebym tam nie nagrywał. No wyobraźcie sobie, jak musiało to wyglądać, że gdzie ja wszędzie wyciągam telefon, żeby nagrywać, to tu się nie zdecydowałem. Dobra, jestem już przed firmą, która mnie zabierze na Nouakchott, czyli do stolicy. No, a teraz poświęciłem trochę czasu na to, żeby przygotować plan na Tunezję. No, jak wiecie, to jutro do Tunezji lecę. Niestety Libia się nie udała. Nie dostałem wizy. Ale szczerze mówiąc, przez to, ile musiałem więcej poświęcić dni w Etiopii, plus tutaj w Mauretanii, to i tak na Libię by mi czasu nie wystarczyło, ponieważ 23 muszę być na Alasce. Także tak to wygląda i kończę. Tunezja będzie moim ostatnim krajem, tutaj w Afryce teraz. No i trzeba lecieć w zimne rejony. Trzeba coś zmienić. Ale myślę, że naprawdę fajnie ta Afryka wyszła. Myślę, że była ciekawa i że cały czas coś ciekawego się działo. I że odcinki mogły się podobać i to bardzo. Powiem wam, że to nie będzie łatwa podróż. Jedziemy już ponad pół godziny, my z miasta nie wyjechaliśmy. A
Google Map pokazuje ponad 6 godzin. A to dopiero jak oni będą jechać po drodze, jeszcze się modlić i w ogóle, to w nocy dojadę pewnie. Ale jest burza piaskowa, masakra. Nic nie widać praktycznie, a kierowca jedzie tak jak taki wariat, że wszystkich wyprzedza. Jak ja sobie pomyślę, że taka burza piaskowa uderzyła, jak ja byłem na wagonie pociągu, to szok. Cały czas burza piaskowa, teraz już troszkę się uspokoiło, ale i tak możecie zobaczyć, jak w oddali cały czas jest ciemno. Tak, napieprzało po prostu piaskiem. No, jest 23. Dojechałem do stolicy. No i teraz muszę gdzieś znaleźć jakiś hotel. Gdzieś tu podobno na kolejnej ulicy jakiś tam jest. Niestety za 300, ale nie mam za dużego wyboru. Bo no, po prostu chcę najszybciej do hotelu dojść. Jestem strasznie zmęczony tą trasą. No i tak wygląda hotel, w którym się zatrzymałem. Basenik, restauracja już niestety zamknięta. O, basen też nieźle brudny. Taka trochę melina. No, także do spania. Jutro rano jeszcze trzeba coś ciekawego pokazać. I w ogóle muszę jeszcze iść rano ogarnąć hajs, bo nie można było tu płacić kartą. I nie miałem jak zapłacić za hotel. Dziwne. Nowoczesny hotel, a nie można kartą płacić. Pralnia pieniędzy. No i siemanko w kolejnym dniu. O, no, tak wygląda ulica przy moim hotelu. Nieźle co. Ja tu wczoraj w nocy szedłem. Nagle z której strony gdzieś mi kura wyskoczyła, a zaraz mi wyskoczył osiołek. O, osiołki też stoją już. Ludzie bezdomni, gdzieś tu ktoś spał w ogóle na tych śmieciach. Powiem wam, że ciekawie się tu w nocy szło. No ale cóż. A, bo tu jakieś mają ludzie mieszkają tu gdzieś. Porobione mają jakieś namioty. Ale tutaj w ogóle ktoś spał wczoraj tu na ziemi. Dzieciaki słychać jakieś. Prawda, po tygodniu spędzonym tutaj w Mauretanii, to już tutaj wszystko co się dzieje dookoła to jest już takie normalne dla mnie. Już te samochody, które ledwo jeżdżą, nas wszędzie dookoła. Masakra. Ale wiecie co jest ekscytujące i co po prostu już w mojej głowie jest już od wczoraj, już wiedziałem, że dzisiaj już stąd wyjeżdżam. Lecę na parę dni do tej Tunezji, ale później co się zacznie. Po pierwsze to się spotykam z Laluśką, o, już się nie mogę doczekać, bardzo się stęskniłem. Ale druga sprawa, lecimy na Alaskę. Zawsze mi się marzyła Alaska, naprawdę. Chcę zobaczyć to wszystko, jeszcze my będziemy mieli tak niesamowitą wyprawę, bo my tam będziemy płynąć promem po Alasce, po różnych miejscach, po różnych takich, wiecie, zakątkach tej Alaski, aż do Kanady. No niesamowite. Hello, how are you? Good? Very good, very good. Cały czas krzyczy how are you? Good. No. No i to będzie niesamowite, że tam znowu będzie zimowa kraina. Później znowu polecimy gdzie indziej, gdzie będzie ciepło. Bo później lecimy do Meksyku, zaczynamy robić Amerykę Środkową. Będziemy w dół lecieć kraj po kraju. Później mam coś ekstra jeszcze przygotowane, ale tego nie będę zdradzał teraz, bo to jest niespodzianka. Och, niesamowicie. Ta podróż będzie wyjątkowa. 4 miesiące wyjątkowej podróży, która będzie cały czas zmienna. Coś będzie działo. I to jest super. Elo, osiołki. Te osiołki tutaj to mają przerąbane, co jest piesek. One mają przerąbane tutaj. I ja widziałem, jak ludzie biją je. Straszne. No i jaka droga do hotelu. Dobre, co? Mówię, ja pójdę zobaczyć, co tam za hotelem słychać. A tu obozowisko rozłożone. Śmietnik. Ja pierwsze, co tu się dzieje? Tu kolejne. Ja na niezłych slampach mieszkam tak w ogóle. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ale sadzawa. Kurde, akurat jest pod słońce, pewnie nie widzicie tego tak dobrze jak ja. Jakby się ktoś mnie pytał, czy polecam przylecieć do Mauretanii? Nie, absolutnie nie. Nie ma po co. Pociąg... No dobra, ja trafiłem źle, bo był dojazd okropny. Miałem burzę piaskową. Zresztą wczoraj ta burza też... Znaczy nie to samo, ale oczywiście też była burza piaskowa i nawet samochodem się źle jechało. A co dopiero wyobraźcie sobie, jak ja byłem
na wagonie samochodu z rudą, w wagonie pociągu z rudą żelaza i ta ruda się z tym piaskiem mieszała i to we mnie uderzało cały czas. Ale slums. Szok. Tu hotel, a tu od razu slums atak. No i żebyście nie myśleli, że ja przesadzam, naprawdę, ja nie przesadzam. To było okropne, co ja przeżyłem na tym pociągu. To było tak okropne, że po prostu szok, bo tam się nie było gdzie schować. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedyś z Was przeżył burzę piaskową. Ci, którzy przeżyli, napiszcie, jakie było Wasze doświadczenie. Po prostu piasek uderza z taką mocą w Was, jest wszędzie, Wam latuje, a jeszcze pomieszany z opiłkami rudy żelaza. Okropne to było. Ja byłem załamany. Totalnie byłem załamany. Ja nie tak sobie wyobrażałem tą podróż pociągiem. Ja sobie to wyobrażałem, że coś będzie super fan i tak dalej. Eleganckie. A było tak okropne. Nie powtórzyłbym tego drugi raz. Jakbym wiedział, co mnie czeka. Oczywiście podróżniczo fajna przygoda. No. Wiecie, no teraz się z tego śmieję. Ale jak się to działo, to nie było śmieszne. Nie było mi ani trochę do śmiechu. Dobra, powiem Wam teraz o jednej bardzo ciekawej rzeczy, a raczej przerażającej rzeczy, która tutaj jest praktykowana i która tutaj jest uważana za powszechnie, nie wiem jak to powiedzieć, w ogóle seksowną, interesującą. Po prostu tutaj nie ma szczupłych kobiet. Tutaj każda kobieta chce być otyła. Oni uważają, że tłuszcz to jest po prostu coś ekstra tutaj i że kobieta powinna po prostu być otyła. Nazywa się taki proceder, gdzie małe dziewczynki zaczyna się na siłę karmić, żeby cały czas jadły, żeby tyły, nazywa się gawasz. To właśnie pochodzi tutaj, stąd to się praktykuje. Rodzice, a szczególnie matki, robią tak, żeby to dziecko cały czas, znaczy żeby ta córka cały czas grubła. No bo tak jak Wam mówiłem, dla nich otyłość jest tutaj czymś pięknym i tłuszcz jest czymś niesamowitym. I wyobraźcie sobie to, co... Chciałem powiedzieć, co trzeba mieć w głowie, ale dla mnie to jest tak dziwne po prostu, żeby robić tak, żeby wasza córka była gruba, czyli skarmić ją na siłę. Są tu podobno miejsca, gdzie rodzice specjalnie wysyłają swoje dzieci, swoje córki, po to, gdzie w takich miejscach są karmione cały czas, kozie mleko im dają, no i one cały czas jedzą, żeby tylko były grube. To jest tak niewyobrażalne w ogóle, jak człowiek sobie to pomyśli, do jakich rzeczy dochodzi na świecie, to jest coś, co się nie da po prostu tego zrozumieć. Ja jestem po prostu w szoku, jak ja to poczytałem. To się nazywa gawasz, żebyście wiedzieli. Ten cały taki proceder nazywa się gawasz. Nie wiem, czy mogę powiedzieć proceder, czy co. A wiecie, dlaczego też tak to działa? Ojcom też zależy na tym, żeby ta córka była gruba. Bo ojciec dostaje posag za córkę. Albo dostaje pieniądze, albo dostaje bydło. No przeważnie są to pieniądze albo bydło. No, w tych krajach afrykańskich przeważnie to jest bydło po prostu. Znaczy zależy też gdzie, czy na wsi, czy w mieście. No, w mieście pewnie bydło nie dostaje tylko pieniądze, ale na wsi tak. I jemu zależy na tym, żeby ta córka była atrakcyjna dla faceta, a ona będzie atrakcyjna, jeśli ona będzie po prostu otyła. Jeśli będzie miała dużo tego tłuszczu, no i będzie gruba po prostu, no nie ma co ukrywać. No tak nazywajmy rzeczy po imieniu. Jestem w totalnym szoku. Właśnie widzę pierwszego gościa, który sprząta. Wow. Nie do wierzenia. Strasznie są ludzie elektryczni na nagrywanie. No, jakiś gość mi awanturę teraz zrobił, że czemu go nagrywam pod jakimś tam, nie wiem, budynkiem, a ja mówię, że ja nagrywam siebie. No to ochronę wezwał, ochrona mi to sprawdzała, co ja nagrywałem. Znaczy pokazałem tylko jeden filmik oczywiście. No ale sam fakt. No, Mauretania to jest na pewno kraj, do którego nie ma już po co wracać kolejny raz. Serio. Nic tu nie ma takiego, co bym mogło jeszcze raz przyciągnąć. Ale jest lampa. O, jechał gościu z hotelu, co tam u niego byłem gdzieś też bez otem. Ale jest naprawdę nie do wytrzymania. Nie, 40 stopni już chyba jest. A ja ubrany na długo.
nie zwracać uwagi na tatuaże. Tutaj to nie ma nikt, kompletnie nikt. Mówię, idę do bankomatu. Ogarnę sprawę, szybko muszę na hotel, żeby zapłacić. No. Właśnie przed chałupą, jakie mają fajny syf. No i znalazłem taki, że było już gdzieś 3 km. Patrzcie to, szedłem 3 km do bankomatu. Szok. Chciałbym oficjalnie przeprosić Indię za to, że kiedykolwiek powiedziałem, że są najbrudniejszym krajem, jakie jest na świecie. Indie teraz przy tych niektórych, które widziałem, to jest nic. W ogóle już drugi bank teraz znowu nie ma. Znowu zamknięty. Ciekawe, co tu jest w ogóle z tymi bankami w tym kraju, że one są tak pozamykane tutaj. Co za wielkie śmietnisko. Jak ja się cieszę, że już stąd dzisiaj wyjeżdżam. Naprawdę. Ten kraj to jest za dużo. Nie polecam tu przyjeżdżać, naprawdę nie polecam. Ja muszę obowiązkowo znaleźć stąd jakiegoś tuk-tukało. Tyle przyszedłem, że jak teraz będę chciał to wrócić z powrotem z buta, to nie zdążę nawet na lotnisko. Ale to jest tak gorąco, że mi się nie chce. Dobra, hajs mam ogarnięty. Trzeba brać tuk-tuka. Tutaj akurat stoją. Że biorę i spadam na hotel. Się ogarnie i na lotnisko trzeba jechać. Dobra, ogarnięte już, jadę. Ale jak ja lubię oglądać, jak oni próbują mnie przekręcać. A ja i tak wcisnę swoje do końca. Bo wiem, że i tak pojadą za takie pieniądze jak chcę. Ale naprawdę dobre to było. No, także mam tylko 2 km. Musiałem zapłacić 7 zł. Początkowo miało być 5, ale później jest większy na 10. Ja powiedziałem, że nie, no 7 daję max. No i za 7 się zgodzili. No i dojechałem na lotnisko. Muszę wam to powiedzieć. Taksówkarz. Wiecie, czekaj, departure. No, taksówkarz mnie odwozi, idzie za mną. Ja mówię, spoko, sobie poradzę już, przecież widzę, gdzie jest wyjście. Dobra, pamiętaj, jakby ktoś przyjeżdżał do Mauretanii, daj mu do mnie kontakt, niech dzwoni do mnie. A wy dobra, spoko, nie ma problemu. Tylko, że nie ma jego numeru. Ale spoko, nie ma problemu. Szczerze to nie. To jak ktoś będzie mnie pytał, czy ja do Mauretanii, to po pierwsze powiem, że nie, a po drugie, jak nie ma numeru, to nie przekażę, także no cóż. Jak to w każdym kraju staram się kupić, to tutaj też kupiłem magnesy metalowe akurat są. I love Mauretania. Z tym się nie zgodzę, ale tylko takie były. No, jestem już na lotnisku. Powiem wam, że na lotnisku nie było lekko. Każdy, kto mnie zatrzymał po kolei, ja miałem chyba 5 sprawdzeń, 5 albo 5 albo 6, czekajcie, 1, 2, 6, miałem 6 dokładnie, no. Każdy to samo pytanie, gdzie pracuję, czym się zajmuję, po co tu w ogóle przyjechałem, gdzie lecę dalej, po co lecę, czy mam wizę, czy mam później wizę do Stanów, żebym pokazał to, bilety, wszystko. Każdy to samo. Normalnie już powiem wam, że to było przy której tam osobie już było trochę niepokojące, nawet co oni ode mnie chcą. Dziwne, naprawdę, bardzo dziwne. No, po prostu ten kraj jest trochę chyba taki, no taki jest, no. Nie jest taki jakiś przyjazny turyście, nie ma co gadać. Dla mnie jako podróżnika spoko, fajnie przyjechałem, ale w celach turystycznych, tak bardziej totalnie jako turysta, to bym się tu nie wybierał. Serio. W ogóle muszę wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, którą sobie ostatnio tak pomyślałem, ale chyba nie mówiłem o tym na filmie. W ogóle jak tam byłem w tej oazie, to tam, wiecie, tam mieszkało 3 gości, taki typowo już, taki Arabów. Oni byli, no jak Araby typowo wyglądali. No i był właśnie tam też jeden czarnoskóry. I normalnie to i tak wyglądało, jak on by, wiecie, tam był, nie, wiecie, no, niewolnikiem po prostu. Tak to wyglądało, serio.
Oni tylko siedzieli, a on na każde skinienie palcem latał. Może pracował po prostu, nie wiem, ale po tym, co się naczytałem o tych niewolnikach tutaj i to, co zobaczyłem tam, to tak mi to wyglądało. To było dziwne, naprawdę dziwne, no. Musiałem wam to powiedzieć, bo to normalnie siedziało we mnie. Nie jest to kraj, do którego się przyjeżdża znowu. Zdecydowanie nie. I myślę, że to nie jest kraj jak na razie dla turystów. Wiecie, powyżej Maroko. Bardzo dużo ludzi jeździ do Maroka. W sumie z boku nie bardzo coś jest jeszcze, co ludzie tak odwiedzają chętnie turystycznie. No, ale ten kraj też do tego nie jest. Na pewno nie. 4,5 godziny prawdopodobnie. Chyba, że coś mieszam, ale no chyba gdzieś tyle. Długi lot. Mam nadzieję, że prześpię większość. Rozumiecie po francusku, bo ja nie bardzo. Tu było ciężko. Po angielsku to się można było dogadać tylko praktycznie w hotelu. I to jeszcze nie z każdym. A tak to nigdzie nikt po angielsku. Nieraz to naprawdę aż w szoku byłem. Totalnie zero. Zero. Nic za nic. No i w ogóle ludzie tu byli tacy smutni bardziej. Nie wiem. W ogóle nie widziałem, żeby się ktoś uśmiechał. Wszyscy byli tacy poważni. Nie mam dobrego zdania na temat tego kraju i nie będę miał raczej. Ze względu na to, co... Nic mnie tutaj nie spotkało takiego super przyjemnego, żebym go dobrze wspominał. Nic a nic. Ogólnie ludzi nie będzie na pewno cały samolot z tego, co było widać na lotnisku. Także mam nadzieję, że będę tu sam. Od razu się wykładam i śpię. No i nie dokończyłem. No i wiecie, to jak się dowiadujecie o tym, co tu się dzieje w tym kraju. No to jest kraj taki radykalny. Tutaj też niewolnicy są cały czas. I to, bo nie mówi się o tym głośno, ale to się dzieje. Dodatkowo to tuczenie kobiet. Nie pogadam. No ci ludzie teraz nie za mili. Dodatkowo, wiecie, gdzieś próbowałem coś nagrać, nie nagrywać, coś tam. Śmietnik, no nie wytrzymał zaraz, 10. raz gada. I wszędzie śmietnik. Nie ma miejsca, gdzie nie było śmieci. Po prostu drugi Jemen. Widziałem parę zaśmieconych już państw. Najgorsze było zdecydowanie. No widziałem parę zaśmieconych już państw tak strasznie. Był tam pewno Jemen, było to Djibouti. Teraz Mauretania do tego dochodzi. Kiedyś jak się jechało do Indii, to się myślało, ale te Indie brudne. Teraz Indie to są całkiem w porządku, nie? Serio. Szok, naprawdę to był szok. No, tak jak wam mówiłem. Fajnie było zobaczyć raz. Ja nigdy nie słyszałem, żeby jakaś stewardessa tyle gadała co tam. Siedzę 5 minut w samolocie, ona gada już 25 raz. I znowu. Szok po prostu. Dobra, mniejsza z tym. Odezwę się w Tunezji. No i wylądowałem. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, zapraszam was na kolejne odcinki. Niestety nie wiem, co będzie kolejnego. Czy będzie kraj, w którym właśnie jestem, czy wrócimy do plemion. Nie wiem. YouTube strasznie mi utrudnia realizację mojego planu. Przez to, że cały czas blokuje. No ale nic, no tak to jest. Muszę z tym walczyć. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie, że jak jesteście ze mną, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę do góry, komentarz. Lecimy po 1 000 000. I mam nadzieję, że coraz więcej z was wierzy w to, że się to uda.